Witam wszystkich Państwa przybyłych do nas na AGH do sali U2 na żywo oraz wszystkich, którzy oglądają nas za pośrednictwem kanału AGH na YouTube. Dzień dobry, jeden dzień po rozpoczęciu lata 2023 roku, jeden dzień po rozpoczęciu europejskich igrzysk tutaj w Krakowie, a jeden dzień przed Dniem Ojca. Wpisujemy się w takim razie w dobre święta, jak sądzę. Przypomnę, proszę Państwa, formułę naszego spotkania. Za chwilę wystąpi pierwszy prelegent i będzie miał około 30 minut na opowiedzenie nam o ciekawym temacie. Akurat w tym przypadku będzie obrazowanie rezonansu jądrowego, magnetycznego. Następnie w ciągu 15 minut będziecie mogli Państwo na żywo zadawać pytania. Bardzo proszę nie przerywać prelegentowi w trakcie prowadzenia wykładu. Wszyscy oczywiście, którzy uczestniczą online, mogą na czacie pisać pytania na bieżąco, a ja postaram się najciekawsze wybrać i zadać w te 15 minut po zakończeniu części omawianej przez prelegenta. A pierwszym występującym będzie pan doktor inżynier Tomasz Pięciak, absolwent pierwszego ELO w Tarnowie oraz doktor w dyscyplinie informatyki naszej alma mater, pracownik Hiszpańskiego Uniwersytetu Valladolid. Laureat licznych nagród za swoją pracę naukową i dydaktyczną, w tym w szczególności przyznawanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki medalu Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Tematem będzie MRI, czyli magnetyczny rezonans. I nie byłbym sobą, gdybym nie nawiązał do własnej działki i odczarował troszeczkę nazwę. Przypomnę, że pierwotnie można by powiedzieć, to było NMR, czyli Nuclear Magnetic Resonance. To jest obrazowanie z wykorzystaniem jądrowego rezonansu magnetycznego. Nie bójmy się, proszę Państwa, słowa jądrowy. Elektrownie też mamy jądrowe, a nie atomowe. Przed Państwem doktor inżynier Tomasz Pięciak. Dzień dobry Państwu. Tematem mojej prelekcji będzie obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego oraz w szczególności obrazowanie mikrostruktury mózgu. Nim jednak rozpocznę swoją prelekcję, kilka szczegółów o mieście Valladolid w Hiszpanii. Jest to miasto położone około 200 km na północ od Madrytu i założone w 1072 roku. Wielkością przypomina trochę Szczecin nasz. Siedziba Królewskiego Dworu przez kilka lat, natomiast to miasto upodobali sobie żeglarze. Krzysztof Kolumb, Ferdynand Magellan, czy wielcy pisarze, tacy jak Cervantes, między innymi, czy José Zorrilla. W tym momencie w Valladolid istnieją muzea, ma oczywiście Kolumba, Cervantesa, a miejscowy stadion właśnie również na cześć José Zorrilli się zwie. Uniwersytet Valladolid jest jednym z najstarszych uniwersytetów w Europie i datowany jest na 1241 rok. Oczywiście Valladolid otoczone jest niemal z każdej strony górami. Picos de Europa na północy, na zachodzie Sanabria, więc to jest też gratka dla osób, które regularnie uprawiają trekking czy wspinają się w górach. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj spotkaliśmy się opowiadać trochę o mózgu i o tym, jak go obrazować. Otóż nim wprowadzę Państwa w temat, pierwsza wzmianka. Papirus Edwina Smitha to był taki amerykański egipcjolog. On w XIX wieku nabył do swoich prywatnych zbiorów ten papirus i on pochodzi, szacowany jest na XVI-XVII wiek przed naszą erą. I już w tym papirusie zawarto pierwsze informacje o sekcji mózgu. I autorzy wyraźnie zaznaczyli możliwość związku choroby mózgu z innymi elementami ciała. Oczywiście badania post-mortem to były badania, które wykonywano na przestrzeni wieków i dokonywano sekcji takich mózgów i oceniano mózg pod kątem wielkości, pod kątem rozmiaru komór i zapisywano różnice na przełomie wieku. Natomiast takie badania post-mortem charakteryzowały się przede wszystkim dużą niedokładnością ze względu na przechowywanie próbek i sekcje i operatora, ponieważ nie zawsze były prowadzone przez tego samego operatora.
Sekcje postmortem doprowadziły do wielu ciekawych odkryć. Tutaj Państwo mają jednego z hokeistów zawodowej ligi NHL w Stanach Zjednoczonych. On może nie zasłynął ze sportowych aspektów, natomiast z całą pewnością był hokeistą, który przesiedział na ławce kar, jednym z największą liczbę godzin w historii. I ten zawodnik ligi NHL, Bob Probert, zmarł w wyniku chorób układu krążenia, natomiast rodzina zdecydowała się uwzględnić jego żądania i przekazała jego mózg na potrzeby nauki dla Uniwersytetu w Bostonie. I po prawej stronie Państwo widzą, jak wygląda taki mózg w wyniku encefalopatii bokserskiej. Przede wszystkim widzimy znaczne skurczenie się istoty białej mózgu i powiększenie tutaj komór. I to jest efekt walk bokserskich na tafli lodu. I szacuje się, że około 20% zawodowych bokserów cierpi na encefalopatię bokserską. Jednak przejdźmy tutaj do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego. Podwaliny do techniki NMR, o której tutaj wspomniano, były znacznie wcześniej niż w 1973 roku, natomiast Lauterbur był pierwszym, który zdał sobie sprawę, że można ten eksperyment wykonać do rekonstrukcji obrazów. I to był taki słynny artykuł w Nature, który obchodziliśmy w tym miesiącu 50-lecie tego artykułu. Poprzednie skanery znacznie różniły się od tego, co Państwo dzisiaj mogą doświadczyć w praktyce klinicznej. Po lewej stronie widzą Państwo Sira Petera Mansfielda, który właśnie z Lauterburem został uhonorowany Nagrodą Nobla za opracowanie metody rezonansu magnetycznego. Po prawej stronie Damadian, który pierwszy raz obrazował ciało i organy wewnętrzne. I widzą Państwo, te metody, te aparaty znacznie różnią się od tego, co dzisiaj w powszechnej klinice Państwo mogą spotkać w typowym szpitalu. Na dole widzą Państwo to wyjście naprzeciwko najmłodszym pacjentom, dlatego że często udział w takim badaniu wiąże się dla takiego małego pacjenta z różnymi przeżyciami, przede wszystkim bardzo nieprzyjemne dźwięki, które są wydawane podczas takiego badania i producenci sprzętu prześcigają się w tym, w jaki sposób umilić czas tym najmniejszym w czasie badania. Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, a w szczególności aparat, to ogromne pole magnetyczne. I tutaj dla ciekawostki dla Państwa przygotowałem porównanie. Na powierzchni Ziemi obserwujemy około 50 mikrotesli. Oczywiście to pole magnetyczne się zmienia, natomiast szacunkowo można przyjąć wartość 50 mikrotesli. Aparat rezonansu magnetycznego widzą Państwo 1,5, 3 i 7. To są rzeczywiste wartości pola magnetycznego w skanerach dopuszczonych do klinicznego użytku. No tutaj Państwo widzą, to jest 30-60 tysięcy razy większe pole magnetyczne niż na powierzchni Ziemi. Magnes na lodówce, 5 militesli. Proszę zwrócić uwagę, jaka to jest rozpiętość. I widzą Państwo, czym może skończyć się nieostrożność w takim polu magnetycznym. No, mówimy tutaj przede wszystkim o sytuacji, gdy pacjent na przykład niepełnosprawny, prawda, czy pacjent jest transportowany do takiego pomieszczenia, w którym znajduje się aparat. No, może skończyć się to bardzo, bardzo wręcz nawet tragicznie. I to są rzeczywiste przypadki, które miały miejsce. Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego początkowo było używane w badaniach strukturalnych, czyli przede wszystkim ocenie na przykład i lokalizacji nowotworów, czy jego gradacji. Czyli lekarz, mając skany mózgu, lokalizował miejsce nowotworów i ewentualnie mógł na podstawie tego wydać jakieś przesłanki co do dalszego leczenia. Badanie strukturalne to nie tylko nowotwory, ale również ocena zmian mózgu pod wpływem różnych chorób. I taką chorobą klasyczną, w której jest wykorzystywane obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, to oczywiście choroba Alzheimera. I tu Państwo widzą, w jaki sposób komory mózgu powiększają się w chorobie Alzheimera. W środku widzimy łagodne
pogorszenie funkcji poznawczych. Proszę również zwrócić uwagę, że cały mózg ulega skurczeniu. Czy to obrazy, czy horrory z mózgu? Czy to obrazy mózgu, czy sceny z horroru? Tu Państwo widzą, doświadczony technik jest w stanie wybrać tak płaszczyznę obrazowania poprzeczną, czyli taką. Poprzednie obrazy były w płaszczyźnie, w następującej płaszczyźnie, a te są w płaszczyźnie czołowej, że możemy takie obrazy zaobserwować. Jest to bardzo umiejętnie wybrana płaszczyzna. Bardzo doświadczony technik jest w stanie wybrać i Państwo mogą zauważyć takie wręcz sceny z horroru, ale to są rzeczywiste obrazy MR, tyle że odpowiednio wybrana płaszczyzna obrazowania. Pod koniec lat 90. zaczęto się zastanawiać, jak można dokonywać pomiarów na takich obrazach. No, do tej pory ocena takich obrazów polegała głównie na wizualnym aspekcie oceny, czy to lokalizacji nowotworu, czy postępującej choroby Alzheimera. Natomiast pod koniec lat 90. zaczęto się zastanawiać, w jaki sposób można policzyć ilościowe parametry, czyli jak mózg można scharakteryzować w postaci liczb. I koniec lat 90. to wręcz rozkwit metod segmentacji. Segmentacja, czyli takie oznakowanie regionów. To nic innego jak algorytm komputerowy, który ma za zadanie w sposób automatyczny lub półautomatyczny, czyli operator korzysta z pewnej swojej wiedzy i równocześnie wykorzystuje algorytm komputerowy do zaznaczenia obszarów na tym mózgu, czyli wyszczególnienia przede wszystkim istoty białej, tu Państwo mają zielonym kolorem, istoty szarej, czerwonym i niebieskim, czyli płynu mózgowo-rdzeniowego. Oczywiście takie wyznaczenie tych trzech regionów to jest zdecydowanie niewystarczająco dla analizy ilościowej takiego mózgu i zaczęto opracowywać tak zwane atlasy, czyli eksperci manualnie, ręcznie nanosili na mózg odpowiednie regiony, tak zaznaczali je i dzięki operacji dopasowania, operacja dopasowania polega na takim przekształceniu obrazu, który pochodzi z pacjenta, aby nanieść dokładnie na ten referencyjny obraz, który został wyszczególniony przez eksperta. To są zwykłe przekształcenia takiego obrazu i dzięki temu możemy nanieść takie etykiety. Pozwala nam to na wyraźne zaznaczenie bardzo małych regionów mózgu. I oczywiście to posłużyło do pewnej oceny ilościowej, o której zaraz wspomnę. Oczywiście to nie koniec. Równie istotną kwestią w kontekście obrazowania ilościowego, opisującego w pewien sposób mózg, jest wyznaczenie na przykład grubości kory mózgowej czy pofałdowania kory mózgowej. I to również jest robione w sposób automatyczny, czyli za pomocą liczby możemy teraz określić, po prawej stronie Państwo mają obraz, który pokazuje, jak grubość kory mózgowej się zmienia, możemy określić w postaci liczby. I to jest bardzo cenna uwaga, dlatego że w wyniku różnych schorzeń na przykład postępuje utrata grubości kory mózgowej i możemy bardzo dobrze wyznaczyć te wartości referencyjne przede wszystkim. I tu Państwo mają przykład, jak może się zmieniać taki mózg na przestrzeni wieków. To, o czym już wspomniałem, komory mózgu ulegają powiększeniu. I poniżej 3 rodzaje takich analiz, które najczęściej są wykonywane. To są analizy wykonywane przez naukowców, przez ekspertów, czyli grupowe analizy, w którym porównujemy dwie grupy osób. Wyselekcjonowaną grupę osób młodych i na przykład starszych. Jak mózg między tymi osobami się zmienia, pod jakimś kątem, jakiegoś parametru, na przykład grubość kory mózgowej, czy wielkość komór. Badania, które są cross-sekcjonalne, czyli to są badania wzdłuż życia, czyli jak nasz mózg zmienia się wzdłuż życia, i badania podłużne. To są badania chyba najciekawsze, które pozwalają śledzić pacjenta i rozwój jego mózgu lub wręcz przeciwnie, na przykład degenerację w wyniku postępującej choroby Alzheimera. I tu Państwo mają na tych rysunkach przedstawione przykładowe parametry mózgu, na przykład objętość mózgu na lewym górnym rysunku, jak zmienia się z wiekiem. I Państwo bardzo dobrze mogą zaobserwować, że oprócz tego, że mężczyźni mają większą
większą objętość mózgu, to zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn następuje degradacja tej objętości mózgu. A komory mózgu po prawej stronie zwiększają się. Dlatego często dokonuje się normalizacji tych parametrów przez objętość czaszki, dlatego żeby zniwelować te różnice między mężczyznami a kobietami. I na przykład te rysunki, które są w dolnym wierszu, pokazują właśnie zniwelowane różnice. Tu Państwo widzą przykład sekcji w chorobie Alzheimera, jak mózg został zdegradowany, czyli zmniejszyła się objętość, zmniejszyła się objętość istoty białej, szarej, powiększyły się komory. Po prawej stronie widzą Państwo autoportret amerykańskiego malarza, który w chwili zdiagnozowania choroby zaczął malować swój autoportret. I widzą Państwo, jak funkcje poznawcze, jak funkcje zostały zdegradowane przez chorobę Alzheimera. Po prawej stronie to już jest terminalny zakres choroby. I oczywiście taka analiza parametrów mózgu jest teraz możliwa dzięki właśnie wyznaczonym regionom mózgu, o których wspomniałem przed chwilą Państwu. I porównanie po prawej stronie widzą Państwo klasyczne obrazy, czyli te, które naukowiec mógł porównywać wizualnie. Natomiast na dzień dzisiejszy możemy już ilościowo porównywać. I po lewej stronie widzą Państwo na przykład, jak zmieniają się objętości poszczególnych obszarów mózgu w stosunku do próby referencyjnej. I na przykład widzimy, że istota biała mózgu już ulega w okolicach 40 roku życia. Już wyraźnie zaczyna spadać objętość mózgu istoty białej, a zaczynają się powiększać komory w wyniku choroby Alzheimera. Do tej pory przedstawiłem Państwu informacje o badaniu strukturalnym, czyli ocenie struktury mózgu, czyli jak zmieniają się komory, jak zmienia się istota biała, istota szara. Natomiast równie ciekawą, komplementarną techniką do standardowego obrazowania metodą rezonansu magnetycznego jest obrazowanie dyfuzji. Na czym to polega? Obrazowanie dyfuzji polega na, może nim zacznę, przedstawię kilka informacji o zjawisku dyfuzji. Więc dyfuzję można zdefiniować jako taki losowy ruch cząsteczek, molekuł w danej cieczy lub gazie. Na potrzeby dzisiejszego wykładu skupimy się jedynie na cieczy. I w lewym dolnym rogu widzą Państwo przykład przesunięcia, takiego losowego przesunięcia po pewnym czasie. I widzą Państwo, że to jest losowe ruchy wykonuje taka molekuła, natomiast mamy określony wektor przesunięcia. I 100 lat temu Smoluchowski i Einstein zaczęli się zastanawiać, czy da się opisać jakoś przesunięcie tych cząsteczek. Czy to jest możliwe opisanie? I wiele podejmowało takie próby opisania tego i okazuje się, że nie jest możliwe przesunięcie opisania tego w sposób matematyczny. To, co widzimy po prawej stronie u góry, to jest tak zwane prawo Ficka, które jest jedną z podstaw dyfuzji, czyli ono mówi o tym, w którym kierunku będą przesuwały się molekuły, jeśli będziemy mieli dwie substancje o różnych stężeniach. I w skrócie prawo Ficka po prawej stronie u góry mówi, że ono będzie się przesuwało tam, gdzie mamy ciecz o większej gęstości, do mniejszej gęstości. I Einstein wykorzystał stałą z prawa Ficka, który mówi o tym, jak szybko będą się przesuwały te cząsteczki, do wyprowadzenia nie przesunięcia, ale kwadratu przesunięcia, czyli wariancji. I on był w stanie opisać te ruchy za pomocą rozkładu prawdopodobieństwa Gaussa. I po prawej stronie to, co należy zwrócić uwagę, to, że taka dyfuzja jest charakteryzowana przez pewien współczynnik. I ten współczynnik, jak Państwo widzą, 3,0 razy 10 do minus trzeciej to jest współczynnik, który jest na temperatury 37 stopni, czyli najczęściej występujący do opisu mózgu. I widzimy, że wraz ze wzrostem tego współczynnika istnieje większe prawdopodobieństwo przesunięcia się tych molekuł na większą odległość. To jest dyfuzja izotropowa, czyli taka, która zachodzi w szklance wody. Biorąc oczywiście pod uwagę, że szklanka wody nie posiada pojemniku bardziej wody, który nie posiada jakby granic. Natomiast w mózgu zachodzi dużo bardziej skomplikowana dyfuzja.
Przede wszystkim taka dyfuzja izotropowa, czyli swobodna, inaczej, bez preferencyjnego kierunku zachodzi w płynie mózgowo-rdzeniowym. Natomiast w istocie białej ta dyfuzja jest dużo bardziej skomplikowana. I przede wszystkim rozróżniamy tutaj dyfuzję ograniczoną i utrudnioną. Ta dyfuzja ograniczona jest przede wszystkim przez osłonki mielinowe czy membrany. I po prawej stronie Państwo widzą czas, który po prostu czas, a na osi pionowej średni kwadrat przemieszczenia się cząsteczek. I dyfuzja ograniczona, jak Państwo widzą, to przemieszczenie jest najmniejsze w porównaniu do dyfuzji swobodnej. Na dolnym rysunku widzą Państwo przykładowy rozkład takiego przemieszczenia. Po lewej stronie będzie to dyfuzja swobodna, czyli to przemieszczenie jest dużo większe, a po prawej stronie jest to typowa dyfuzja, która występuje w istocie białej mózgu. I tutaj, tak jak wspomniałem, przez osłonki mielinowe, przez membrany mamy do czynienia z ograniczeniem z ograniczoną lub utrudnioną dyfuzją. I przesunięcie jest znacznie mniejsze. No dobrze, ale zaczęlibyśmy się zastanawiać, jak to się ma do obrazowania mózgu. Nim o tym wspomnę, dwa słowa może o polu skalarnym i wektorowym. Jeśli mają Państwo prognozę pogody, no to temperatura jest taką typową mapą skalarną, gdzie w każdym punkcie mamy informację o temperaturze. Jeśli będziemy mówili o kierunku wiatru, to będziemy mieli pole wektorowe, czyli w każdym punkcie będziemy mieli wektor, który mówi o kierunku wiatru, no i długość tego wektora to będzie prędkość wiatru. Ale jak to się dalej ma do dyfuzji? W obrazowaniu dyfuzji następuje w przeciwieństwie do strukturalnego obrazowania akwizycja w kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu kierunkach. Czyli dokonujemy akwizycji danych w ustalonym kierunku, czyli innymi słowy, sprawdzamy, czy w danym kierunku zachodzi proces dyfuzji. I dzięki temu jesteśmy w stanie zarejestrować od kilkunastu aż do kilkudziesięciu obrazów i każdy z nich jest utożsamiony z pewnym wektorem, który jest zdefiniowany na sferze. I ten wektor jednoznacznie mówi nam o dyfuzji w danym kierunku. Więc jak w takim razie opisać taką dyfuzję? Czy za pomocą skalarnego przypadku? No nie. W przypadku skalarnym mogliśmy tylko mówić wtedy, kiedy mieliśmy dyfuzję swobodną, czyli taką, która nie ma żadnych barier. Natomiast tutaj dyfuzja zachodzi nie dość, że wzdłuż aksonów w istocie białej, to jeszcze w pewnym stopniu w dwóch poprzecznych kierunkach. Jak taką dyfuzję opisać? Do opisu takiej dyfuzji można wykorzystać tak zwany tensor, czyli geometrycznie jest to elipsoida. I taka elipsoida ma 3 kierunki. 3 wektory, które zaznaczyłem tutaj, lambda 1, lambda 2, lambda 3. I te wartości lambda mówią o przesunięciu w danym kierunku. Czyli jesteśmy w stanie scharakteryzować dyfuzję za pomocą takiego tensora, takiego obiektu matematycznego, jaki jest tensor, który nie tylko mówi o kierunku głównym, tak jak mieliśmy to w przypadku wiatru, ale też w 2 prostopadłych kierunkach. I na podstawie takich danych, które uzyskujemy w wyniku obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, obrazowania dyfuzji, jesteśmy, korzystając z pewnych procedur matematycznych optymalizacji, wyznaczyć w każdym punkcie obrazu taki tensor. Czyli w każdym punkcie obrazu jesteśmy geometrycznie wyznaczyć elipsoidę, która reprezentuje taką dyfuzję. I po prawej stronie widzą Państwo różne rodzaje takich elipsoid. Jeśli ta dyfuzja będzie swobodna, tak jak w istocie, jak na przykład w płynie mózgowo-rdzeniowym, czyli w każdym kierunku zachodzi równomiernie, czyli możemy opisać kulą. Czyli ten przypadek sprowadza się do zwykłej stałej, tak jak było to na wykresie prawdopodobieństwa przesunięcia się. Natomiast w istocie białej występują różne przypadki. Albo elipsoida podłużna, która mówi o tym, że dyfuzja zachodzi wzdłuż aksonów, albo preferencyjnie, ponieważ ona również zachodzi w poprzecznych kierunkach, albo w przypadku krzyżujących się włókien, co jest bardzo skomplikowane, taki tensor przybiera taką postać takiego talerza. I wówczas scharakteryzowanie, który ten kierunek jest wiodący, jest bardzo trudne. I na podstawie takiego pola tensorowego, czyli tensora wyznaczonego w każdym punkcie mózgu, możemy policzyć szereg parametrów ilościowych,
który w sposób ilościowy określa sposób dyfuzji. A więc nie współczynnik dyfuzji, który tylko jest poprawny dla dyfuzji izotropowej, czyli takiej bezpreferencyjnego kierunku, ale szereg teraz współczynników, tutaj Państwo widzą tylko 4 z nich, oczywiście jest ich cała gama tych współczynników, które możemy wykorzystać do opisu charakteru tego dyfuzji. Od takiej parametru jak średnia dyfuzyjność przez taki parametr aż do parametru FA, który mówi o odchyleniu standardowym tej dyfuzji, czyli jakim stopniu odchylenie różnicy między lambda 1, lambda 2, lambda 3, czyli tymi parametrami określającymi stopień dyfuzji w każdym kierunku. Takie pola tensorowe czy tensory mają bardzo ważną zależność. Otóż jeśli na przykład pacjent będzie nieco inaczej podczas badania ułożony, zachowują one pełną niezmienniczość. Czyli dalej one będą przedstawiały kierunek zachodzący, kierunek dyfuzji zachodzący. Nie są to parametry, które są utożsamione z tym, jak pacjent jest utożsamiony w skanerze. Natomiast tego typu dane niesłychanie dużo problemów stwarzają i po prawej stronie mogą Państwo widzieć w górnym rogu, co się dzieje, jeśli my spróbujemy sobie uśrednić dwie takie elipsoidy. Co się dzieje? W górnym wierszu Państwo widzą, jak takie dwie elipsoidy uśrednione wyglądają. No, zupełnie mamy nie to, co byśmy chcieli. To jest tak zwany obrzęk tych elipsoid. A w dolnym wierszu widzą Państwo, że to jest prawdopodobnie to, co byśmy chcieli w wyniku takiego procesu uśrednienia, czyli interpolacji tych danych. I niesłychanie trudno jest operować na takich danych, dlatego że tego typu dane nie tworzą tak zwanej przestrzeni liniowej. I nie wszystkie operacje są zdefiniowane na tych tensorach drugiego rzędu. Niesłychanie trudno jest operować na takich danych. Ta technologia obrazowania tensora dyfuzji, o której teraz wspomniałem, została uznana przez takie czasopismo Technology Review na MIT jako jedną z 10 technologii przyszłości, oprócz radia kognitywnego czy nanomedycyny. Ale samo obrazowanie, samo tensor jest niewystarczający. Okazuje się, że nie jest to wystarczający opis matematyczny do przedstawienia dyfuzji w mózgu. Dyfuzja w mózgu jednak jest dużo bardziej skomplikowana. Jednym z takich rozszerzeń tego tensora jest uwzględnienie jednak tej wody swobodnej, a więc pewna część dyfuzji, która zachodzi kierunkowo, czyli anizotropowo po lewej stronie, z wagą 1 minus f i z wagą f to jest część dyfuzji swobodnej, a więc zakładamy, że w danym punkcie mózgu, czy wokselu, zachodzi dyfuzja zarówno kierunkowa, jak i swobodna. I takie uwzględnienie tego parametru pozwoliło przedefiniować wszystkie dotychczasowe parametry, o których znamy, a także przeanalizować wszystkie dotychczasowe ustalenia na temat obrazowania tensora dyfuzji. I tu Państwo na przykład widzą, że ten parametr wody swobodnej zwiększa się na przestrzeni życia. Po lewej stronie widzimy tutaj, ten parametr zwiększa się od około 60-70 roku życia, ulega bardzo znacznym przyspieszeniu. Jest to związane z procesem demielinizacji. I tutaj Państwo widzą dla konkretnego regionu. I uwzględnienie tego parametru pozwoliło przedefiniowanie tej wiedzy, której dotychczas mamy. Różni naukowcy rozpatrywali, dlaczego parametr na przykład FA ulega opadaniu wraz z wiekiem, wysuwając różne postulaty, że jest to związane z utratą, demielinizacją i tak dalej. Natomiast w jednym z badań, których ja prowadziłem, udało mi się pokazać, że te wszystkie parametry, które opadają, które wykazują charakterystykę opadającą, czyli mówiącą już o jakby destrukcji tych komórek, w rzeczywistości jest to związane z przejęciem tej informacji przez wodę swobodną, a parametry tensora zachowują niemal niezmienniczą wartość na przełomie życia. Tutaj udało się skorelować takie badania wody swobodnej z objętością mózgu, między innymi. Ten rysunek jest o tyle ciekawy, że pokazuje dwa aspekty. Pierwszy, wraz z wiekiem, czyli
ciemniejsza wartość koloru, następuje coraz większe zróżnicowanie w naszych mózgach, czyli wraz z wiekiem. I to jest w wyniku przeżytych traum, w wyniku różnych chorób neurodegeneracyjnych. Coraz większe zróżnicowanie w naszym mózgu jest. Drugim aspektem, który warto zwrócić uwagę, że im mózg się zmniejsza, czyli w tą stronę, tym więcej wody swobodnej się pojawia. To jest też bardzo, bardzo ważny aspekt, który udało się pokazać w badaniach. I tutaj taka ciekawostka. Czy możemy rozpoznać wiek osoby po mózgu? Czy mając skan mózgu jesteśmy w stanie powiedzieć, jaki jest wiek danej osoby? Okazuje się, że tak. Przeprowadzono badania na podstawie badań strukturalnych, czyli widzą Państwo w górnym wierszu, jak zmienia się mózg, a w środkowym wierszu widzą Państwo, jak zmienia się właśnie ta woda swobodna. I proszę zwrócić na dwa aspekty uwagę. Pierwsze, zróżnicowanie mózgów, jakie są międzyosobnicze, i wartość i jasność, wartość koloru. Proszę zwrócić uwagę, jak ten parametr zmienia się. I okazuje się, że udało nam się zweryfikować to i sprawdzić, że z błędem średniokwadratowym około 5 jesteśmy w stanie wyznaczyć wiek osoby na podstawie tylko skanu mózgu. Więc to jest pewien krok do przodu. Czy to jest właściwy krok? Wydaje mi się, że tak, że chociażby zastosowaniem takim rozpoznawania mózgu może być detekcja wieku piłkarzy. Na pewno Państwo pamiętają jednego piłkarza w kadrze polskiej, gdzie pojawiły się po jakimś czasie pewne wątpliwości co do jego wieku. I teraz jak zbadać wiek takiego piłkarza, którego różni promotorzy starają się po prostu sprzedać do lig europejskich, no, nie naruszając standardów etycznych. I to jest jedna z metod, która może posłużyć nam do zbadania wieku. Czy ci piłkarze, którzy napływają do nas, do Europy, rzeczywiście ich paszporty są prawidłowe lub wiek ich podany jest prawidłowy. Traktografia tensora dyfuzji to jedna z technik przyszłości. To nie tylko wyznaczenie wartości ilościowych mózgu, ale przede wszystkim rekonstrukcja takiego mózgu, czyli jak włókna, jak połączenia w mózgu wyglądają. Traktografia tensora dyfuzji najczęściej związana jest z podążaniem za głównym kierunkiem wyznaczanym przez każdy tensor. I zaczynając z dowolnego punktu w mózgu, jesteśmy w stanie dotrzeć do innego punktu mózgu. Jeśli dotrzemy, możemy powtórzyć taką procedurę. To nazywa się traktografia probabilistyczna, czyli taka traktografia, gdzie nie podążamy dokładnie za kierunkiem, ale kierunek losujemy. Nieznacznie biorąc pod uwagę możliwość odchylenia się od głównego kierunku. Pozwala to na rekonstrukcję całego mózgu, ale przede wszystkim na konkretnych traktów w istocie białej. Można zadać sobie pytania, to są piękne rysunki, ale czy one mają jakieś zastosowania? Otóż tak, przede wszystkim w neurochirurgii. Na dzień dzisiejszy jest już prawie standardem wykonywanie traktografii, czyli rekonstrukcji włókien w przypadku sekcji nowotworów. Jest to właściwie obligatoryjna rzecz. Tutaj Państwo widzą przykład, w jaki sposób zostało zdegenerowane włókna po lewej stronie 12-latka, którego matka spożywała spore ilości alkoholu. Po prawej stronie widzą Państwo budowę mózgu, budowę włókien w przypadku osoby, która jest zdrowa, czyli osoby 12-latek zdrowy. Proszę zwrócić uwagę, jak ekspozycja na alkohol w okresie prenatalnym wpłynęła na destrukcję włókien. I to oczywiście wiąże się z pogorszeniem funkcji poznawczych i tak dalej. Co dalej? Co dalej z obrazowaniem dyfuzji? Nie jesteśmy w stanie wszystkiego obrazować, przede wszystkim podać odpowiednich leków, medykamentów,
Więc jednym z pomysłów jest obrazowanie mózgów szympansów. Szympansy żyją krócej. Nasze mózgi są bardzo podobne do szympansów, więc możemy szympansy poddać pewnym medykamentom i zwrócić uwagę, w jaki sposób zadziałał mózg, czy w jaki sposób doszły zmiany w wyniku podania odpowiednich medykamentów, czy w jakim sposób następuje degradacja mózgu. Ale czy obrazowanie dyfuzji jest wiarygodnym obrazowaniem? Jednym z problemów obrazowania dyfuzji są różnice między skanerami. Okazuje się, że wykonanie tego samego badania na skanerach różnych producentów, czy nawet tego samego producenta, ale nieco inaczej ustawionym, może powodować różnice. I to jest jedno z zadań przyszłości w obrazowaniu dyfuzji. Jednym z kolejnych kierunków jest przede wszystkim przyspieszenie akwizycji, ponieważ taka akwizycja najczęściej trwa od kilkunastu, nawet do kilkudziesięciu minut, a nawet do 1,5 godziny. Czyli jeśli my ruszymy głową w czasie takiej akwizycji, no niestety dane należy je poprawić i to bardzo utrudnia dalszą analizę. Czy zatem możemy jedynie dokonać pewnych pomiarów? Okazuje się, że tak. Możemy dokonać pewnych pomiarów tylko, skrócić znacznie czas takiej akwizycji, a zachować jednocześnie wartość diagnostyczną takich parametrów. Skrócenie czasu przyspieszenie to nie tylko czas akwizycji, to również przyspieszenie obliczeń, dlatego że często obliczenia tego typu danych, o których tutaj wspomniałem, czyli danych tensorowych czy danych traktografii, to bardzo duże nakłady obliczeniowe. Często takie algorytmy muszą być implementowane w specjalnych strukturach i to jest też jeden z dalszych kierunków badań. Czy tensor to jest optymalna reprezentacja tkanki? Otóż nie. Okazuje się, że również tensor z użyciem komponentu wody swobodnej nie jesteśmy w stanie przedstawić wszystkich własności dyfuzji. Musimy użyć bardziej skomplikowanych modeli biofizycznych, które przedstawiają, jak tkanka funkcjonuje, jak tkanka jest zbudowana. I to jest jedna z kolejnych wyzwań w obrazowaniu dyfuzji. Uczenie maszynowe to jeden z kolejnych wyzwań w obrazowaniu dyfuzji, w szczególności dane pseudoreferencyjne, czyli takie, które możemy uzyskać i potrzebne są na potrzeby obrazowania, na potrzeby uczenia maszynowego, niesłychanie trudno uzyskać. Traktografia wzdłuż włókien. Czy my możemy dokonywać obliczeń wzdłuż włókien? Oczywiście tak. Możemy weryfikować, jak wiązki włókien uległy degradacji, na przykład w wyniku choroby Alzheimera, w wyniku innych chorób neurodegeneracyjnych. Na koniec polecam Państwu dwa artykuły w czasopiśmie Wszechświat, to jest popularno-naukowe, gdzie w bardzo przystępny sposób opisaliśmy obrazowanie dyfuzji oraz aspekty reprezentacji tych danych, akwizycji, a także artykuł przeglądowy w czasopiśmie, który uwzględnia wszelkie różnice. I na końcu chciałbym podziękować wszystkim tym, dzięki którym jestem tutaj. Czyli profesorowi Santiago Fernandezowi, Gonzalo Vegasowi, Antonio Tristan Vega, Larsowi Westle i profesor Cienines oraz kilkadziesiąt innych osób, o które alfabetyczną listę wymieniłem po prawej stronie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za ten wykład i zapraszam Państwa do zadawania pytań. Czy jest ktoś chętny? Proszę podnieść rękę, a dostarczymy mikrofon. Jest pytanie z tyłu sali. Dzień dobry, ja mam takie pytanie. Jak rodzaj rezonansu ma wpływ na obrazowanie dyfuzji, ponieważ w większości polskich szpitali jest maksymalnie 3-teslowy rezonans, zazwyczaj jest to 1,5-teslowy. I czy to nie jest tak, że musiałby być przynajmniej 5-7
żeby to było w jakikolwiek sposób miarodajne? Dziękuję za pytanie. Tak, odpowiedź brzmi i tak, i nie. Pierwsza odpowiedź, dlaczego nie. Przede wszystkim to prawda, że w większości polskich szpitali mamy do czynienia z 1,5 lub 3 Tesla i są to protokoły, proszę zwrócić uwagę, że są to bardzo proste protokoły oparte o tak zwaną pojedynczą powłokę, najczęściej z wartością parametru dyfuzji B, ustawioną na przykład na konkretną wartość. Natomiast musimy się zastanowić, jakie jest nasze zapotrzebowanie. Jeśli nasze zapotrzebowanie jest to ocena kliniczna mózgu, wobec na przykład parametrów, wobec użycia metod takich jak tensor dyfuzji, czy na przykład obrazowanie kurtozy dyfuzji, to tak, wystarczą zdecydowanie takie parametry, takie skanery, jakie mamy dostęp w polskich szpitalach. Natomiast gdybyśmy chcieli się posunąć o krok dalej i obrazować różne bardziej skomplikowane parametry mózgu związane z aksonami, to już wówczas nie. To rzeczywiście wówczas potrzebne są bardzo specjalistyczne skanery, tak zwane konektomy, które nie dość, że występują bardzo duże wartości tak zwanych gradientów, to też mamy do czynienia również na przykład z 7-teslowymi aparatami. Zależy od zastosowania. Jeśli naszym celem jest kliniczne zastosowania w pełnym tego zakresie, zdecydowanie te aparaty, które są dostępne w Polsce, są wystarczające w mojej ocenie. Natomiast jeśli chcielibyśmy się posuwać do bardzo zaawansowanej analizy mózgu, wykraczającej poza metody tensora, poza metody kurtozy, znacznie poza, które opisują metody za pomocą pewnych rozwiązań równań różniczkowych, to rzeczywiście nie. I wtedy potrzebne są bardzo zaawansowane skanery. Ale to są głównie do celów badań naukowych. Proszę też zwrócić uwagę, że w skanerach 7-teslowych pojawiają się różne inne zarówno artefakty, jak i dużo innych różnych problemów, które nie występuje w skanerach 3-teslowych, na przykład niejednorodność pola. To jest bardzo skomplikowany artefakt, który może nam później wpłynąć na dane. Bo też należy zdać sprawę, że dane są dużo gorszej jakości. Stosunek sygnału do szumu w takich danych jest o wiele, wiele niższy. I dane bezpośrednio ze skanera bardzo trudno, nie przetwarza się bezpośrednio. Należy je odpowiednio wyczyścić, usunąć na przykład drobne ruchy, mikroruchy pacjenta i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś? W takim razie jedno z pytań zadanych online, bardzo praktyczne i medyczne. Która metoda obrazowania jest lepsza pod jakimkolwiek względem? PET czy MRI? No to są w ogóle metody, które przedstawiają do dwóch różnych zastosowań, prawda? My tutaj mówimy o zastosowaniu klinicznym oraz o zastosowaniach pod kątem naukowym, czyli jesteśmy w stanie odkrywać nowe struktury, odkrywać połączenia w mózgu, jak połączenia w mózgu ulegają na przykład utracie w wyniku na przykład spożywania alkoholu czy różnych środków. To jest technika, która zarówno jest techniką kliniczną, jak i jest techniką stricte naukową. Natomiast w przypadku PET mamy tutaj do czynienia zupełnie z innym zjawiskiem fizycznym, od tego zacznijmy, i zastosowanie PET jest ukierunkowane na diagnostykę pod kątem nowotworów. To jest zupełnie inna technika i to, co różni obrazowanie metodą rezonansu od PET, to przede wszystkim obrazowanie rezonansu magnetycznego jest w pełni bezpieczne. Jeśli oczywiście zachowamy pewne środki ostrożności, o których przedstawiłem tutaj na rysunku, to jest w pełni bezpieczne. Badania PET nie możemy wykonywać wielokrotnie. Nie wprowadzamy do ciała pacjenta żadnych substancji. Tak, no i po oczywiście. promieniu. Aczkolwiek można wykonywać obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego pod wpływem pewnych środków. Natomiast jest to też rzadziej stosowane. Natomiast tam mamy do czynienia przede wszystkim z farmaceutykami, zupełnie inne zjawisko fizyczne. Czyli każda jest dobra tylko do swoich zastosowań. Tak, to są zupełnie inne zastosowania. Czy ktoś z Państwa jeszcze na sali ma pytanie? To w takim razie ostatnie zadane online. Czy jest jakiś święty graal w Pana dziedzinie? Czy takie obrazowanie wiąże się głównie z zagadnieniami medycznymi tylko? To trudne. Dwa pytania. To trudna odpowiedź. Czy zastosowania medyczne tylko? Z informacji, które udało mi się gdzieś odgrzebać,
Obrazowanie w MRI wykorzystuje się też w ocenie skał, tak, ocenie skał. Natomiast ciekawe zastosowanie, które znalazłem, to było ocena drzewostanu. Drzewostanu, czyli specjalny aparat, który został przygotowany do oceny drzewostanu, czyli czy drzewo nie następuje jego destrukcja od wewnątrz. Czyli jednak wciąż w obrębie komórek Tak. organizmów żywych. Tak, ale Aczkolwiek skały. to są ułamkowe, to są bardzo ułamkowe zastosowania i raczej nie są to zastosowania, o których słyszymy na co dzień. Czy jest jakiś święty gral, do której dąży ta dziedzina, czy jednak po prostu stawiamy kolejne kroki, żeby coraz lepiej wykorzystywać? Tak, myślę, że stawiamy coraz kolejne kroki. Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego tym się charakteryzuje, że jest bardzo szeroką dziedziną. I dziedzina ta nie tylko podąża do przodu, ale też coraz bardziej się rozszerza, umożliwiając obrazowanie dyfuzji, obrazowanie relaksometrii, równocześnie sprzężenia tego właśnie z PET, o którym rozmawialiśmy, sprzężania tego z elektroencefalografią i tak dalej. Więc szereg zastosowań jest bardzo, bardzo, bardzo szeroki. No i dowodem na to wspomniane przez pana od skał przez drzewa po ludzki mózg. Po Chyba ludzki najbardziej mózg. skomplikowany ze wszystkich I nie obiektów, tylko które dzisiaj ludzki badamy. mózg, ponieważ obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego jest też wykorzystywane w zwierzętach. Tak jak wspomniałem tutaj właśnie o szympansach. Więc szukanie podobieństw między innymi mózgiem ludzkim, a między innymi szympansów, czy nawet weryfikacji pewnych medykamentów na myszach czy szczurach. Oczywiście zupełnie inne skanery się stosuje, zupełnie inne. Życzymy w takim razie powodzenia w dalszych badaniach. Dziękuję Dziękujemy raz bardzo. jeszcze za prelekcję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, po raz kolejny przypomnę formułę naszego spotkania. Za chwilę, przez 30 minut około, prelegent wygłosi swoją prelekcję. Bardzo proszę pytania, które Wam się urodzą w głowie, trzymać do zakończenia. W trakcie kolejnych 15 minut będziemy zadawać pytania prelegentowi. Państwo online oczywiście możecie pisać w czacie pod transmisją w czasie rzeczywistym. A kolejnym prelegentem będzie pan profesor Artur Rydosz. Poruszy zagadnienia związane z rozwojem medycyny. Od początków jej istnienia aż do dnia dzisiejszego, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich osiągnięć w zakresie opracowania organów na chipach, w których to badaniach sam bierze udział w ramach kooperacji z Katalońskim Instytutem Bioinżynierii. Drodzy Państwo, pan profesor Artur Rydosz. Witam Państwa bardzo serdecznie. No, jak Państwo zauważyli, to dzisiaj mamy trochę hiszpański, że tak powiem, akcent. To aż dziwne, że nie zaprosiliśmy nikogo z Instytutu Cervantesa do uczestniczenia, chyba że ktoś z Państwa jest, to bardzo mi miło. Tak to się jakoś złożyło, że nauka się rozwija poprzez różne wyjazdy zagraniczne i jak widzimy, Hiszpania przyciąga naszych absolwentów i też stałych pracowników, takich jak ja. I będę chciał Państwu trochę też zaszczepić, podobnie jak kolega, miłością tego kraju, nie tylko w kontekście, powiedziałbym, wakacyjnych podróży, ale również tych podróży naukowych. I właśnie w taką podróż naukową, czyli od początku medycyny do obecnej, czyli organów na chipie, czyli tego, gdzie jesteśmy w spersonalizowanej medycynie, będę chciał Państwu dzisiaj przybliżyć. Chipy kojarzą nam się różnie. Ja jestem z wykształcenia elektronikiem, ukończyłem elektronikę na AGH, więc dla mnie chipy są czymś naturalnym. Natomiast w takim ogólnym odbiorze często o chipach myślimy sobie, że to jest coś niebezpiecznego, że to jest coś, co nam zagraża. Są różne ruchy anty, które mówią, że jakieś chipy będą nam wszczepiać i to będzie dla nas źle. Proszę Państwa, chciałbym Państwu pokazać, że niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć, jak powiedziała Marie Curie Skłodowska. W związku z tym będę chciał Państwu pokazać, że te chipy, organy na chipie, ten Human Organ on Chips, to jest coś, co jest pewną przyszłością. Jeżeli ją zrozumiemy od takich podstaw, to na pewno nie będziemy się jej bać. Ale jeżeli popatrzymy na rozwój medycyny od samego początku, to właściwie wszystkie ludy jakąś formę medycyny miały. No, jeszcze nie wiemy do końca jakie, bo oczywiście historycy się tutaj spierają. Są różne badania, podobnie jak papirusów, które pokazywał kolega, ale wiemy, że nawet ludy pierwotne miały pewien rodzaj uleczania, pewien rodzaj medycyny i śmiem twierdzić, że
początek to była tak naprawdę farmakologia, to znaczy podglądaliśmy, my jako ludzie zwierzęta, co jedzą, jak się zachowują, skąd czerpią pewne wzorce zachowań w sytuacjach zagrożenia i próbowaliśmy to samo wdrożyć w swoim życiu. I tak przekazywana wiedza z pokolenia na pokolenie dotrwała aż do czasów, powiedziałbym, starożytnych i kojarzy nam się medycyna oczywiście z Hipokratesem, i który, proszę Państwa, opierał się na metodach racjonalnych, czyli na podstawie obserwacji i doświadczeń. Potem przychodzi oczywiście era średniowiecza, gdzie te metody obserwacji i doświadczeń trochę ustępują takim metodom, powiedziałbym, religijnym. Natomiast wracamy potem oczywiście do czasów obecnych i do dziś, albo po dziś dzień, mamy szereg określeń stosowanych w medycynie, które wiążą się z imieniem Hipokratesa, tak zwanych twarz Hipokratesa, czy mitra Hipokratesa. No i najważniejsze, co nam się oczywiście kojarzy, czyli primum non nocere, czyli po pierwsze nie szkodzić. No więc ta historia medycyny jest nam potrzebna po to, że jak pamiętam swoje czasy, kiedy uczyłem się w liceum ogólnokształcącym, w sali do historii mieliśmy taki duży napis, że historii uczymy się po to, aby zrozumieć teraźniejszość, poznać przeszłość i umieć kształtować przyszłość. W związku z tym, jeżeli mamy kiedyś kształtować tą spersonalizowaną medycynę, mamy rozwijać naukę, to musimy dobrze poznać to, od czego ona wyszła. Zobaczyć, gdzie są pewne braki i gdzie możemy pewne rzeczy uzupełnić. Jeżeli chcieliby Państwo kiedyś zwiedzić Barcelonę, to polecam oprócz Sagrady Familii i tych znanych zabytków pójść i zobaczyć szpital właśnie Świętego Krzyża i Świętego Pawła, gdzie jest to jeden z najstarszych szpitali w Europie, datowany na 1401 rok, który oczywiście został odbudowany w 1902 i później w 1930 roku. Był jednym z pierwszych szpitali miejskich. Na dole widać taką salę, pierwszą salę, na których odbywały się konsylia lekarskie i takie badanie lekarskie, które mniej więcej kojarzymy z obecnego czasu, to się niewiele zmieniło. I jest tam też wystawa takich starych produktów, nawet nie, może nie produktów, ale narzędzi chirurgicznych, narzędzi lekarskich, które co ciekawe niewiele zmieniły się do dnia dzisiejszego. Mamy nowe materiały tytaniczne, czy tam tytanowe ostrza, natomiast ich forma niewiele się zmieniła. Dlatego też, że zastosowanie niewiele się zmieniło, bo nasze ciało niewiele się zmieniło. Przed chwilą słyszeliśmy o tym, jak mózg nasz się zmienia i to jest ciekawe. I dużo było o badaniach o zwierzętach, a ja będę chciał Państwu pokazać, że te badania na zwierzętach będziemy mogli już niedługo trochę ograniczyć, a koniec końców całkowicie wyeliminować. No i mamy tą historię. Z tej historii przeskakujemy bardzo szybko do nowoczesności i nie wiesz, czy się śmiać, czy płakać, kiedy kilku lekarzy mówi, że twój przypadek przejdzie do historii medycyny. Jak wiemy, medycyna jest pewną nauką, która odkrywa wciąż pewne rzeczy. Nie wszystko jeszcze zbadaliśmy. Nie na każde nasze schorzenie lekarze mają jeszcze odpowiedź. Oczywiście to jest postępujące. My coraz więcej wiemy, potrafimy coraz lepiej obrazować. Proszę zwrócić uwagę, że jesteśmy na GH, jesteśmy w kuźni inżynierów, a mówimy o medycynie. To jest ten moment, kiedy nie da się już iść osobno, kiedy lekarze muszą współpracować z inżynierami, a inżynierowie z medykami, z lekarzami, z klinicystami. To już nie są światy totalnie niezależne, to są światy wspólne. Dlatego medycyna i nanotechnologia to nie są już wyrazy, które były totalnie obok siebie i nie kojarzyły nam się razem. Wręcz przeciwnie, od dekady one idą ramię w ramię. Proszę zwrócić uwagę, że od 2013 roku mamy coraz więcej produktów, coraz więcej narzędzi, coraz więcej leków i terapii w medycynie, które bazują na nanotechnologii. Mamy 2023 szczepionki, in vitro, in vivo diagnostykę i terapeutyki, czyli innymi słowy leki. I jeżeli popatrzymy na to spersonalizowaną medycynę, czyli coś, co nas tak bardzo pociąga hasłowo, to tych nagłówków w gazetach jest coraz więcej. Coraz częściej mówi się o tym, że będą leki szyte na miarę, że to dawkowanie będzie dobrane właśnie pod nas, że nie będzie all fits all, czyli że wszystko dla wszystkich, tylko będziemy starali dobierać się leki. Ja zawsze jak prowadzę taki wykład, to dla tych osób, które mają dzieci małe, to jak Państwo pamiętacie, jak są małe dzieci, to wtedy na przykład leki przeciwgorączkowe podajemy w przeliczeniu na kilogram masy ciała. Nie? Mamy taką miarkę z boku mniej więcej, ile ma dziecko lat, tyle ma mililitrów, ale zawsze lekarz nas uczula, że taki lek, tyle mililitrów na kilogram masy ciała, jeżeli mamy takiego producenta. Taki lek to tyle, to tyle. Natomiast w wieku dorosłym bierzemy tabletki, jakiekolwiek, czy jakiekolwiek inną postać leku i mamy mniej więcej 1 tabletkę dziennie, 3 tabletki dziennie. Jak to się stało? Otóż przyjęliśmy, że 70 kg masy ciała u mężczyzny to jest taki nasz wzorzec. Tak też mówimy, że 2 litry wody spożywanej na dzień to byłaby optymalna, chociaż wiemy dzisiaj, że 30 ml na kilogram masy ciała to jest zalecana. W związku z tym 70 razy 30 to jest 2,1 litra, no to 2 litry, jak uznamy, że to jest prawda taka uznaniowa
wartość, czy tam uznaniowa liczba litrów, którą powinniśmy przyjmować. No więc ta spersonalizowana medycyna jest już, ale nie zawsze jest ona dostępna dla wszystkich i to nie dlatego, że lekarze nie chcą, tylko dlatego, że jeszcze nie ma pewnych procedur. I żeby te procedury mogły powstać, to w pierwszej kolejności my musimy opracować chorobę na chipie, ale to nie jest tak, że my tą chorobę wymyślamy. My po prostu patrzymy, jakie choroby znane nam dzisiaj moglibyśmy próbować diagnozować w takich właśnie modelach in vitro. I jeżeli mamy taką chorobę na chipie, to wtedy, jak proszę Państwa zobaczycie na ten górny lejek, mamy cały szereg związków chemicznych, które mogłyby posłużyć jako leki. Następnie przechodzimy do takiego screeningu, czyli szukamy, które z tych substancji chemicznych, które też znamy, mogłyby zadziałać. Czyli kiedy znamy tą farmakologię, kiedy znamy farmakokinetykę, farmodynamikę, próbujemy selekcjonować leki, grupować je na przykład jako beta-blokery, czy jakieś inne substancje, które mogą oddziaływać na pacjenta. Kiedy już mamy tą chorobę zdefiniowaną, mamy już wybrane leki, no to pytanie ile? Ile miligramów, ile mililitrów danej substancji, czyli jak znaleźć dawkę, która będzie terapeutycznie skuteczna i będzie miała minimalne, najlepiej gdyby nie miało oczywiście żadnych, ale minimalne skutki uboczne. No i koniec końców dochodzimy do takich clinical trials and approval, czyli zatwierdzenia danego leku i wprowadzenia go na rynek. I na tym etapie każdemu z Państwa powinna się zaświecić żarówka, no dobrze, to dlaczego to trwa tak długo? Dlaczego wciąż są choroby, na które nie możemy znaleźć lekarstwa? Dlaczego na pewną chorobę wirusową COVID-19 znaleźliśmy tą szczepionkę w miarę szybko, a jest mnóstwo chorób, na które ludzie cierpią i umierają i my tych leków wciąż nie mamy albo są bardzo drogie? No, po pierwsze nie szkodzić, jak pamiętamy, a po drugie, jeżeli popatrzymy, ile kosztują takie badania i to kosztują zarówno czasu, jak i środków finansowych, to przynosi pewną odpowiedź. Jeżeli popatrzymy na to discovery, czyli to takie odkrycie, że substancja, nad którą pracujemy w laboratorium, przejawia pewne możliwości kliniczne, terapeutyczne, to jest ten efekt wow. I wtedy mówimy, jest w prasach dużo informacji o tym, co robimy, że polscy naukowcy czy zagraniczni naukowcy coś odkryli. I to jest koło setki projektów, które trwają od 2 do 5 lat i w takich warunkach laboratoryjnych są sprawdzane. Potem przychodzi taka faza, jak w pokerze sprawdzam, czyli faza badań przedklinicznych, która mówi, no dobrze, ale ten lek działa tylko wtedy i wtedy, a ten tylko wtedy i wtedy, a ten i w takim połączeniu, ten może być niebezpieczny. I na tym etapie przyjmuje się na podstawie danych, że tylko 1/5 projektów przechodzi dalej. Potem mamy pierwszą fazę badań klinicznych, 10, drugą fazę, trzecią fazę i tak naprawdę 1,2 projektów dochodzi do tej fazy, kiedy jest zatwierdzona. A koniec końców mamy ten jeden lek i to, proszę Państwa, trwa całkiem sporo. Jakbyśmy sobie ten the worst case, jak to się ładnie mówi, czyli najgorszy przypadek policzyli, to jest 5 plus 2, 7, plus 7, 14, plus 2, około 16 lat. Może być oczywiście krócej, jeżeli środki finansowe będą znacznie większe, ale koniec końców jest około 15 lat na opracowanie nowego leku. Sporo. I czy można to przyspieszyć? Okazuje się, że można, ale to nie jest do końca takie proste i zaraz Państwu pokażę jak. Jeżeli popatrzymy na ten success story, czyli ile leków tak naprawdę trafia na rynek od momentu odkrycia potencjalnej substancji, która mogłaby być tym zbawieniem, powiedzmy sobie, bo mówiliśmy tutaj o Świętym Gralu, do momentu, kiedy ten lek trafi do nas, to popatrząc tylko na końcówkę tego wykresu, to zobaczymy, że od fazy pierwszej badań klinicznych do zatwierdzenia to jest średnio 10%, czyli 1 na 10 leków. Ale to oznacza, że wszystkie pozostałe 10 kosztowały właśnie miliony. Czyli firma, która zainwestuje, będzie musiała sfinansować 10 projektów, z których 1 ma szansę wejść na rynek, ale te pozostałe 9 kosztują tak samo. To jest odpowiedź, dlaczego niektóre leki po prostu powstają bardzo długo. I tutaj ciekawostka, bo ja się ogólnie, z tych Państwa, którzy być może mnie pamiętają albo znają, ja się zajmuję cukrzycą, jestem certyfikowanym edukatorem diabetologicznym. I ogólnie cała moja praca naukowa koncentrowała się wokół cukrzycy. Natomiast moja praca naukowa związana właśnie z organami na chipie koncentruje się wokół chorób rzadkich. Bo w chorobach rzadkich ten success story jest 25%. To nie dlatego poszedłem w choroby rzadkie, że jest większy sukces, tylko dlatego, że jest większa ciekawość naukowa. No bo co to są te choroby takie rzadkie? Jest ich ponad 5,5 tysiąca. No, przyjmuje się, że jest ich ponad 7 tysięcy, ale 5,5 tysiąca chorób rzadkich zostało zdefiniowanych w tym kodzie ICD.
I teraz, co to znaczy rzadka choroba? No i tutaj nie ma jednej spójnej definicji. W każdym kraju jest to podawane różnie. W Europie przyjmuje się, że jest to 5 osób na 10 tysięcy mieszkańców. Czyli 5 osób na 10 tysięcy mieszkańców, jeżeli ma jakąś chorobę, to jest to choroba rzadka. I teraz, proszę Państwa, jeżeli cierpimy na choroby powszechne, czyli tak jak prawda, pandemiczne choroby jak COVID, no to wtedy to zainteresowanie zarówno świata nauki, jak i świata biznesu jest dość spore, no bo rynek jest też duży. Natomiast jeżeli cierpimy na choroby rzadkie, no to wtedy wszystko się, że tak powiem, komplikuje. Wszystko się komplikuje, bo jest tylko 5 osób na 10 tysięcy mieszkańców. W innych krajach jest to na przykład jak w Stanach Zjednoczonych 1 osoba na 200 tysięcy mieszkańców. Czyli trzeba znaleźć gdzieś teraz motywację do ciężkiej pracy naukowej, a potem znaleźć finansowanie, żeby można było te leki opracować. No i teraz to jest właśnie, tak powiem, pociągające w naukowym aspektach, że można to zrobić. Natomiast co jest niebezpieczne, bo być może, ponieważ wykład ma być popularno-naukowy, więc wiele razy na pewno Państwo byli bombardowani informacjami. Coś odkryto, nigdy nie powstało. Coś odkryto, nigdy nie wdrożono. Coś odkryto, dalej na to czekamy. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w tym dołku, który jesteśmy, to się nazywa Dolina Śmierci Innowacji. Bardzo często my zaczynamy z tym efektem wow, potem jest efekt tej pracy, mrówczej pracy laboratoryjnej, gdzie nam się czasami nie udaje, a potem traci się zainteresowanie inwestorów i koniec końców nie każdy projekt jest w stanie się sfinansować, nie każdy projekt, nie każdy sukces takiego leku jest w stanie dojść do końca. Czasami te koszty związane z produkcją są znacznie dłużej. To, co mówił wcześniej kolega, ten rozwój na przykład technik analitycznych nie jest taki od razu będziemy mieć nowej generacji każdy w domu. Nie, to jest krok po kroku, bo to są bardzo duże środki finansowe, które muszą być przeznaczone na badania i bez tych środków finansowych tych badań prowadzić się po prostu nie da. Jeżeli chodzi o farmaceutyki, jeżeli chodzi o leki, no to mamy jeszcze pewne wymogi dotyczące testowania i właśnie dzięki organom na chipie te wymogi ulegają zmianie. No, to, że mamy lek na rynku, to jeszcze nie oznacza, że ten lek się utrzyma. Proszę Państwa, jest Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Polsce, który co jakiś czas wydaje komunikaty o wstrzymaniu bądź wycofaniu z obrotu produktu leczniczego. Co się stało? My odkryliśmy substancję chemiczną, zidentyfikowaliśmy chorobę, którą ona może leczyć, przeprowadziliśmy wszystkie badania wymagane prawnie, wdrożyliśmy lek i okazuje się, że ma tak silne skutki uboczne na niektóre osoby, że musimy go wycofać. Czasami się dzieje tak, że w trakcie produkcji leku dochodzi do jego zanieczyszczenia, wtedy musimy go wycofać, ale jest szereg leków, które trzeba było wycofać, bo niestety skutki uboczne były śmiertelne. Więc jak to się stało, że te leki przeszły wszystkie badania, a koniec końców, kiedy przeszliśmy do organizmu ludzkiego, niestety zawiedliśmy. My, prawda, jako naukowcy. To jest wtedy, kiedy my niestety te modele zwierzęce nie możemy zawsze przekopiować do modeli ludzkich. One są bardzo zbliżone, tak jak przed chwilą była mowa o mózgu szympansów, ale nie są idealne. Nie zawsze są idealne. Jest też bardzo szereg chorób, które dana osoba może mieć współistniejących, które wykluczają stosowanie pewnych leków. Nie każdy zawsze lekarz też wie o tym, jakie leki my przyjmujemy, jeżeli mu tego nie powiemy. Nie ma wspólnej na przykład dokumentacji. To powoduje, że leczenie pacjentów nie jest automatyczne, jest bardzo, chciałbym powiedzieć, skoncentrowane na pacjencie i wymaga bardzo dużego zebrania wywiadu i rozpoznania. W związku z tym to nie jest tak, że można tak łatwo to zrobić. No i te niektóre leki wycofujemy z obrotu, a to, co chcę Państwu pokazać, ma właśnie temu przeciwdziałać. Jak to się stało, że organy na chipie w ogóle się pojawiły? No to jest całkiem świeża sprawa. Wszystko zaczęło się od tego, że jak to mówią właśnie Hiszpanie, czyli poco a poco, krok po kroku, zaczęliśmy zmieniać metody fabrykacji pewnych hodowli komórkowych, czyli z takich płaskich, znanych pod mikroskopem szkiełek, gdzie sobie obserwowaliśmy. Nagle zaczęliśmy budować struktury 3D, no bo każdy ma jakby wyobrażenie, że jesteśmy jednak tworem 3D i powoli zaczęliśmy robić takie systemy, które coraz bardziej przypominają powiedzmy to, co dzieje się w ludzkim ciele, aż doszliśmy do takich układów mikrofluidycznych, gdzie nie mamy statycznego pomiaru, tylko dynamiczny, to żyje. To medium, czyli coś, co odzwierciedla naszą krew, sobie płynie, czyli możemy pokazać, że to jest coś, co dzieje się w naszym organizmie. Jest pierwszy organ, który udało się nam zrobić, czyli naukowcom, drugi organ, trzeci organ, czwarty i to otworzyło taką pewną furtkę czy nadzieję, no dobrze, skoro mamy 4, które działają niezależnie, działają dobrze, to może da się zrobić wszystkie nasze organy. Czyli może da się zrobić takiego człowieka na chipie. Jakby się dało takiego człowieka na chipie zrobić, no oczywiście bez inteligencji i bez duszy i emocji, ale w takim pojęciu, powiedziałbym, bardzo biologicznym, no to by pozwoliło badać, jak te leki wpływają na takiego człowieka. Czyli mielibyśmy tak zwany LADMET,
czyli uwalnianie, wchłanianie, rozmieszczenie, metabolizm, wydalanie i toksyczność danego leku. Czyli moglibyśmy odkryć, że na przykład lek w cukrzycy, który pomaga nam tu, nie szkodzi na coś innego. Że leki na przykład przyjmowane na choroby nowotworowe nie uszkadzają wątroby, nie uszkadzają nerek. Skąd na przykład na opakowaniach leków, jak będziecie Państwo następnym razem jakiekolwiek leki przyjmować, dlaczego jest 5 mg, dlaczego 2,5, dlaczego 10, skąd to się wzięło? No właśnie z tego, że my oceniliśmy, jaka jest minimalna dawka terapeutyczna, która leczy i nie ma działań ubocznych, albo te działania uboczne są, że tak powiem, małe, bo pamiętamy to, co powiedział Hipokrates, ja muszę wrócić, bo sobie tego nie przekopiowałem. To jest druga rzecz, czyli zdrowie chorego najwyższym prawem. Po pierwsze nie szkodzić, a po drugie zdrowie chorego najwyższym prawem. W związku z tym my dobieramy taką dawkę, aby ona była skuteczna i nie była toksyczna. I ten rozwój niestety trwał długo. To też nie jest tak, że mieliśmy taki element wow, to jest krok po kroku, w każdym roku, czy tam co jakieś 2, 3, 4 lata pojawiały się nowe rzeczy, one zostały zwalidowane, zostały sprawdzone i to przesuwa nam tą możliwość zbudowania takiego właśnie human on a chip, czy takiego human organ on a chips i to jest to, czym my się zajmujemy też już powoli w AGH, czyli budowaniem z wykorzystaniem bioinżynierii takich systemów, gdzie my będziemy mierzyć, jak komórki odpowiadają na dane leki. Teraz możemy sobie wyobrazić, że zamiast na przykład 100 myszy, my będziemy mieć jeden chip, w którym 100 razy podamy lek o różnej koncentracji, zobaczymy, jak będzie odpowiadać nasz organ. My nie musimy zużywać 100 istnień, tylko jeden chip. To jest przede wszystkim tańsze, ale co ważniejsze, jest to etyczne. W związku z tym nie musimy prowadzić dość drogich tych badań, gdzie produkcja i hodowla myszy nie jest wcale tania. Możemy to zastąpić takimi chipami. No i ten sukces oczywiście nie jest taki prosty, on jest okupowany dość dużo pracą, natomiast to się pojawia. To już nie jest science fiction, to już nie jest, proszę Państwa, pieśń przyszłości, to się dzieje. I to się dzieje do tego stopnia, to jeszcze tylko taka wstawka, że my się inspirujemy naturą. To nie jest do końca tak, że wszystko jest wyobrażeniem ludzkim. My bardzo często podglądamy tą naturę i zauważyliśmy, jak ta sieć w naturze, czyli takich właśnie liściach działa i spróbowaliśmy ją wdrożyć. My oczywiście podkreślam cały czas naukowcy, to tak się człowiek utożsamia trochę z zawodem, który wykonuje. Jak wykorzystać, a podglądać tą naturę i spróbować się nią zainspirować. Nie wymyślać koła od nowa, tylko zainspirować się i to się okazało, że to działa, że takie właśnie systemy networking, czy takiego właśnie usieciowania całkiem fajnie sprawdzały się w takich organach o chipie. I teraz jeżeli mamy takiego pacjenta, który ma jakąś chorobę nowotworową, możemy wykonać biopsję w tym nowotworze, następnie w tej hodowli komórkowej zrobić chip, na którym my, na tym rysunku C mają Państwo, czy tam rysunku D to pokazane w dolnym wierszu, ileś leków przetestujemy. Czyli my dobierzemy terapię pod tego konkretnego pacjenta. To znaczy, jakim on jest wieku, w jakim ona jest wieku, jakie ma inne choroby współistniejące, jakie ma uszkodzenia innych organów, które mogą być wynikiem chorób albo mogą być wynikiem urazów mechanicznych. Jaka będzie odpowiedź pacjenta? To, co się teraz dzieje, to, co też pokazywał kolega, czyli to bazujemy na badaniach post-mortem, czyli my często mówimy tak, była taka i taka dawka, operacja się udała, pacjent zmarł, robimy sekcję i patrzymy dobrze, to następnym razem spróbujemy mniej, to następnym razem spróbujemy więcej. Gdzieś taką kompensacją wagową dochodzimy do optymalnej dawki. Jakkolwiek jest to przykre, tak czasami się po prostu działo w historii medycyny. Dzisiaj już się tak nie dzieje. Mamy dość duże komputery i możemy też pewne rzeczy wysymulować, a dzięki organom na chipie możemy dokładnie skroić, jak ktoś mówił, czy tailor-made, taką medycynę spersonalizowaną pod daną osobę. Możemy budować banki takich informacji, czyli pobieramy z całego świata, jeżeli tylko będzie to oczywiście wszystko ustandaryzowane i to jest taki temat, który w chwili obecnej polaryzuje środowisko naukowe, czyli jak zrobić standaryzację, żeby każdy ośrodek miał taki sam organ na chipie, bo każdy chce mieć swój, ale wtedy możemy pobierać od różnych osób. Możemy modelować, co by się działo w ciąży. No nikt sobie dzisiaj nie wyobraża prowadzenia badań na kobietach w ciąży. Bardzo ciężko prowadzi się badania kliniczne na dzieciach, ale to też są osoby, które chorują. To też są osoby, które potrzebują spersonalizowanych leków. W związku z tym, wykorzystując inżynierię biomedyczną i wykorzystując inżynierię oprogramowania, my możemy starać się dobierać jak najbardziej celowane dawki, które
po pierwsze nie szkodzą, prawda? Czyli mają ten efekt terapeutyczny, a nie mają jeszcze toksyczności. No i ponieważ, jak wspomniałem, zajmuję się cukrzycą, to dzisiaj jeszcze 2 słowa o Fundacji Badań i Rozwoju Nauki, czyli takiej fundacji, która pracuje nad trzustką. Taką właśnie bioinspirowaną organem na chipie, stąd to się wszystko zaczęło. Natomiast bioniczna trzustka, czyli pobranie komórek od pacjenta, wyhodowanie tych komórek z wykorzystaniem pewnej inżynierii genetycznej, wyprodukowanie organu i wszczepienie tego organu po to, aby produkować insulinę i po to, aby pacjent mógł wrócić do takiego normalnego życia, czyli insulina, ta wszczepiona trzustka mogła produkować insulinę, czyli hormon, który jest niezbędny, aby utrzymywać naszą glukozę w normie. I to też się, proszę Państwa, dzieje. Oczywiście to nie jest tak, jak gdzieś słyszymy w nagłówkach, że za chwilę będziemy mieć te trzustki czy jakiekolwiek inne organy biodrukowane na wyciągnięcie ręki, ale jest to możliwe i technicznie jesteśmy z każdym powiedziałbym rokiem, czy co kilka lat jesteśmy o 1 krok do przodu. W związku z tym pacjent na chipie, czyli to już nie jest human on a chip, tylko patient on a chip. Czyli my jednak nie wychodzimy od tego, że dowolna osoba, tylko ten pacjent, ten człowiek, który trafia do szpitala, bardzo często z chorobami chronicznymi, bardzo często z chorobami terminalnymi, czyli takimi, które no niestety mają ten success rate przeżycia dość niski. On już nie jest skazany, ta osoba nie jest już skazana na porażkę, mówiąc innym takim ludzkim słowem, tylko będzie dla niej nadzieja w postaci właśnie tej specjalizowanej medycyny. I to się też, proszę Państwa, dzieje. Jest taka możliwość, aby coraz więcej tych komórek pobierać, tak z różnych na przykład nowotworów i potem w takim dużym konsorcjum lekarzy, inżynierów na całym świecie móc to porównywać, aby te terapie dostosować coraz lepiej. Jak tutaj macie Państwo taki przegląd firm, które się tym zajmują, jest ich całkiem sporo, firm, które produkują te organy na chipie właśnie na potrzeby naukowe, bo jeszcze nie ma ich na potrzeby diagnostyczne i to się, proszę Państwa, zmieniło w tym roku. W tym roku FDA, czyli Food Drug Administration, taka jednostka w Stanach Zjednoczonych, na którą patrzy cały świat. Jeżeli FDA coś aprobuje, jak to się ładnie mówi, czyli zatwierdzi do użytku jakiś lek, to różne inne agencje na świecie, w tym Europejska Agencja Leków, przygląda się temu i mówi, dobrze, to w Europie też możemy stosować. To jest naprawdę bardzo wyśrubowane kryteria ma FDA. Jeżeli coś uzyska ich akceptację, to było to wielokrotnie sprawdzane. I od tego roku, co powiedziało FDA, że nie ma potrzeby testowania na zwierzętach. No i oczywiście tam są szereg obostrzeń, które muszą być spełnione. Ale to otworzyło zupełnie nową drogę do produkcji leków. Czyli to w tej fazie badań klinicznych my nie musimy wykorzystywać zwierząt, czyli hodować, czekać na ich odpowiedź, tylko z wykorzystaniem systemów in vitro. Więc teraz sobie proszę wyobrazić, 1 chip, 100 leków i taką matrycę 100 na 100. Czyli w bardzo krótkim odcinku czasu jesteśmy w stanie sprawdzić 100 różnych substancji o 100 różnych stężeniach. W kolejnym kroku wybieramy te, które nam najlepiej pasują i następne, i następne, i następne. I za tydzień, za 3 dni, za 2 dni, w zależności oczywiście od tego, jaki będzie ten punkt startowy, mamy, może nie, że nowy lek, nawet lek, który znamy, ale o celowanym podawaniu, o celowanym stężeniu dla danego pacjenta. I to się, proszę Państwa, dzieje. I dzieje się też na AGH, dlatego dlaczego warto studiować na AGH. Zajmujemy się tym tematem nie od strony może klinicznej, bo to się dzieje po drugiej stronie drogi u naszych kolegów i przyjaciół na UJ-cie, natomiast to się dzieje od strony inżynierskiej, bo do tych organów na chipie my potrzebujemy bardzo dużo układów elektronicznych, potrzebujemy detekcji tych biomarkerów, potrzebujemy jakiejś odpowiedzi, no dobrze, no podaliśmy lek, ale co się z tym stało, jak to zmierzyć szybko. I tym się zajmujemy, czyli budujemy takie on-chip sensors, prawda, połączenia elektryczne, aktuatory, sensory. Robimy to wszystko, co jest potrzebne naszym kolegom i koleżankom z medycyny, żeby oni, i farmakologii oczywiście, farmacji, żeby nam powiedzieli, słuchajcie, potrzebujemy to i to szybko przetestować i będzie nas interesować jakiś parametr. A my mówimy, no dobrze, ale to się będzie zmieniać na 16 miejscu po przecinku. No dobrze, przesadziłem, ale na 6 miejscu po przecinku. Czyli to nie jest takie trywialne do zmierzenia, ale damy radę. Spróbujemy i to się po prostu dzieje. Czyli takie rzeczy powoli rozwijamy. Między innymi w jednym z projektów, które prowadzę teraz w ramach Narodowego Centrum Nauki Sonata BIS, gdzie badamy możliwości osadzania takich cienkich warstw metalicznych właśnie na potrzeby takich czynników do wykrywania pierwszych biomarkerów cukrzycy i NFLD, czyli Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, czyli niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby. To jest taki przykład, czyli będzie taka matryca, gdzie będziemy mogli podawać komórki i badać, jak odpowiadają
komórki zarówno wątroby, jak i trzustki na pewne stymulanty i metodami optycznymi będziemy weryfikować działanie pewnych leków, będziemy weryfikować działanie pewnych komórek. To jeszcze Państwu powiem, że w cukrzycy jest taki efekt, który się nazywa miesiącem miodowym remisją. Bardzo ciekawe zjawisko u osób chorujących na cukrzycę typu 1, kiedy w pewnym momencie życia, nie u wszystkich, i to jest tylko w początkowej fazie choroby, wraca nam taka zdolność produkowania insuliny przez nasz organizm. I ten miesiąc miodowy się nazywa dlatego, że uśredniając trwa około miesiąca. Są ludzie, których trwa rok, 2, są takie, których trwa 1-2 dni, takie, który nigdy nie występuje, dlatego jest takie ciekawe, bo jeszcze nigdy nie zbadano, jaki jest ten mechanizm i to jest coś, nad czym my chcemy popracować z zespołem. Czyli odkryć ten wewnętrzny mechanizm powodujący, że my znowu produkujemy insulinę. Jeżeli go odkryjemy, to będzie pierwszy klucz do tego, żeby opracować jakąś farmakologię, która ten proces będzie w stanie wydłużyć. I nad tym właśnie w zespole pracujemy, budując takie systemy SPR, czyli oparte na Surface Plasmon Resonance, czyli takich plazmonach i rezonansach. To może nie będę Państwu za dużo o tej fizyce mówił, to zapraszam na kolejne wykłady. I jeżeli będą chcieli Państwo poczytać, jaki jest rozwój właśnie te najnowsze osiągnięcia w Human Organ on Chips, to w październiku ukaże się nasza wspólna książka mojego autorstwa i moich przyjaciół z Instytut Bioengineering w Catalonia w Barcelonie i zapraszam Państwa do lektury, jak również bardzo Państwu dziękuję za udział w dzisiejszym wykładzie. Chyba zmieściłem się w czasie, także. Słuchając Pana, faktycznie AGH lokomotywą postępu i uczelnią przyszłości. No, myślę, że nikt nie zaprzeczy temu stwierdzeniu. Otwieram, proszę Państwa, dyskusję. Zapraszam. Jest pytanie po prawej stronie sali z naszej perspektywy lub komentarz, uwaga. Moje pytanie jest takie, czy ma Pan może jakieś przykłady, w których porównano badania przeprowadzone w ten sposób do typowego badania in vivo? I jeżeli tak, jaki gdzieś procent, powiedzmy, różnicy pomiędzy wynikiem in vivo a wynikiem właśnie człowieka na chipie by został zarejestrowany? To akurat przy sobie nie mam takich wyników, ale jest ich w literaturze bardzo dużo, bo to było podstawą do zatwierdzenia przez FDA tej metody. To znaczy porównanie in vivo badania na myszach czy na innych zwierzętach i na ludziach, czy jest ta zgodność, prawda? Bez tego nie moglibyśmy nigdy zatwierdzić takiego modułu, bo ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, ja twierdzę, że tak jest, ale proszę mi pokazać dowody medyczne, że tak jest. W związku z tym jest bardzo szereg artykułów, a właściwie nawet opracowań naukowych, które to po prostu potwierdzają. Nie jest tak dla wszystkich przypadków jeszcze, ale wierzymy, że kiedyś uda się to zrobić we wszystkich możliwych przypadkach. Czyli zdarzają się jeszcze przypadki, gdzie jest zauważalna różnica i to może być problematyczne? Zdarzają się przypadki, kiedy jest różnica między badaniem in vivo na przykład na myszach, a potem w fazie klinicznej na ludziach też. I to też jest problem. Chodzi o to, że ani modele in vitro, ani modele in vivo znane nam dzisiaj nie zawsze w 100% odwzorowują to, co dzieje się później w tym obiekcie badanym, czyli w ludzkim ciele. Problem też jest w modelu in vivo, czyli w takim razie to jest bardziej problem z modelowaniem niż technologią. Tak, bo komórki, które pobieramy i tu wszczepiane czy myszą, czy na platformach in vitro po prostu okazuje się, że w bardzo, jak to ładnie ubrać słowa, w bardzo wyizolowanym środowisku laboratoryjnym wszystko działa dobrze, natomiast kiedy podłączymy mechanizm, który jest dość skomplikowany, okazuje się, że te rzeczy, które na początku zaniedbujemy, bo mówimy, że one są nieistotne, okazują się bardzo istotne. No i wtedy na przykład ta toksyczność dla nerek jest bardzo często. To jest bardzo częsty powód, że na przykład taki jest parametr GFR, przesiąganie komórkowe i ono w badaniach laboratoryjnych okazuje się być w normie, natomiast w trakcie badań w fazie klinicznej okazuje się, że nie. Mogłoby być, gdyby pacjent na przykład przyjmował jeszcze dodatkowe leki, no to trochę komplikuje sprawę. Bardzo dziękuję. Ja mam pytanie. Czy są jakieś badania dotyczące celowanej chemioterapii do konkretnych typów komórek rakowej? Ponieważ dzisiaj chemioterapia działa na cały organizm, rzadko kiedy jest aż tak celowana. Tak, to jakby w ogóle onkologia, to nawet wrócę może tutaj takim slajdem, odpowiadając na to pytanie, to są właśnie ten czy ten slajd, to są badania wychodzące wprost z onkologii, czyli dobrania
leków celowanych, terapii celowanych do konkretnych leków, do konkretnych nowotworów, a nawet krok dalej, czy do konkretnych przerzutów, które mogą się pojawić. Jest bardzo dużo takich opracowań. My teraz jako AGH będziemy współpracować też z Uniwersytetem w Hiszpanii, ale w Nawarze dla odmiany, gdzie będziemy się zajmować chorobami, nowotworami szyi i głowy. Natomiast bardzo dużo chorób nowotworowych, które bazują na modelach in vitro ze skuteczną i wdrożoną terapią w Stanach Zjednoczonych. Więc jeżeli ktoś z Państwa sobie wpisze Organ on Chips Cancer Success FDA Approved w Google, to mu wyskoczą opracowania i wiem, że w Polsce lekarze też z tego korzystają przy dobieraniu terapii takich celowanych, które są refundowane. Niestety wiem to z bardzo zbliżonych źródeł, ale niestety tak się dzieje. Więc odpowiadając wprost na to pytanie, tak. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Nie wiem, z której strony padło pytanie, bo trochę światło raziło. Myślę, że ze środka po prawej, z lewej. Dobrze. To przepraszam, że wzrokiem uciekałem gdzieś w drugą stronę. Ale... Mamy, proszę Państwa, reflektory Jupitery skierowane w nasze oczy, źrenice nasze ulegają zmniejszeniu, żeby chronić siatkówkę przed nadmierną ilością światła, przez co widzimy dużo słabiej. Proszę się nie dziwić. Ale z chęcią zadawać pytania, proszę bardzo. Mam jedno pytanie, zadanie online, aczkolwiek Pan jest pracownikiem WIET-u. Pytanie jest o inżynierię biomedyczną. Czy uważa Pan, że jest to zawód przyszłości, który pomoże rozwiązywać wiele problemów w medycynie? Tak. Tak uważam i w ogóle, proszę Państwa, dużo się mówi o tym, że jest interdyscyplinarność. To jest taki wyraz, który jak innowacja próbujemy odmieniać we wszystkich możliwych sposobach, przypadkach, typach i tak dalej, a po czym wszyscy się zamykają w tych swoich wąskich gronach. No ja umiem tyle i niechby ta interdyscyplinarność trochę leży. Natomiast inżynieria biomedyczna, jak pokazywał na poprzednim wykładzie kolega i tak ja mam nadzieję Państwu trochę przybliżyłem, to jest coś, co będzie nam niezmiernie potrzebne w najbliższych czasach. Czyli taki przedmiot, a nawet kierunek studiów, który łączy w sobie zarówno nauki medyczne, aby zrozumieć, gdzie jest ten problem, i nauki inżynieryjne, aby dostarczyć pewne narzędzia. To nie jest coś, bez którego... Jeżeli ktoś myśli o tym, dlaczego postęp w medycynie jest na przykład dość wolny, to dlatego, że na przykład lekarze nie współpracują z inżynierami. Jeżeli ktoś myśli, dlaczego postęp w inżynierii jest dość wolny, to dlatego, że inżynierowie nie współpracują z humanistami. Jak studiowałem na Stanfordzie w Stanach, to na jednym z pierwszych wykładów, jak nas oprowadzono po kampusie, nam powiedziano, ja mówię, no dobrze, ale to Stanford, taka znana uczelnia amerykańska, tyle fajnych wdrożeń, Dolina Krzemowa, to się wszystko kojarzy z technologiami, wiecie, Apple i tak dalej. Ja mówię, co to robi wydział po prostu prawa, co to robi wydział sztuk, co to robi muzyka? Oni mówią, nie. Technika nie może się rozwijać bez humanistyki. Tak było zawsze i tak zawsze być musi. Dlatego inżynieria musi iść w parę z wydziałami humanistycznymi, bo humaniści mogą nam, inżynierom, otworzyć oczy na rzeczy, które my jesteśmy zapatrzeni bardzo tak. I w drugą stronę, inżynierowie mogą wnieść nowe światło w medycynę i powiedzieć, słuchajcie, wiemy, że macie takie standardy leczenia, ale popatrzcie, my mamy pewne nowe techniki, my wam to obrazowanie zrobimy trochę lepsze. Nie musicie już tam jechać tym skanerem tak. My mamy nowe na przykład algorytmy, które pozwolą nam na to, żeby w przestrzeni działać. Jest bardzo taka dobra synergia pomiędzy AGH a UJ, gdzie na przykład rozszerzona rzeczywistość się odbywa. Gdzie lekarz w trakcie operacji może założyć odpowiednie okulary z rozszerzoną, czyli nie wirtualną, z rozszerzoną rzeczywistością i poobracać sobie organem w głowie. Znaczy, w głowie, w sensie zrobić sobie taki model, prawda, w trakcie operacji. On nie musi bazować na swoim doświadczeniu albo, powiedziałbym, intuicji, to zawsze jest bardzo ważne, ale może się też wspomagać pewną inżynierią i powiedzieć, aha, w tym konkretnym przypadku to troszkę jest gdzieś inaczej. No, więc to działa i to jest na pewno kierunek, który Państwu serdecznie polecam, jeżeli ktoś jeszcze nie studiuje albo chciałby studiować drugi kierunek. Myślę, że taki podział niestety sięga dość głęboko w historii człowieka poznającego naturę, to znaczy już w szkole podstawowej mamy, to jest fizyka, to jest chemia, to jest biologia i broń Boże nie mieszajmy tego ze sobą. Sam spotykam się czasami, jak wyciągam układ okresowy na fizyce, ale to fizyka, przecież to nie miała być chemia. Ludzie nie rozumieją tego, że przyroda jest jedna, tylko my sobie ją jakoś sztucznie dzielimy na kawałki po to tylko, żeby łatwiej było poznać, a później widzimy kierunki studiów takie, które nie widnieją w szkolnym systemie nauczania. Inżynieria biomedyczna, no ani biologia, ani technologia, ani nic takiego. A jednak warto do tego wracać, że... Ale inżynierię biomedyczną na AGH mamy bardzo dobry Tak kierunek, jest. także prowadzę tam też zajęcia, więc pochwalę się. Ja również Zapraszamy co parę Państwa. lat z fizyki akurat, ale też zachęcamy Państwa, oczywiście tych, którzy rozważają jeszcze
pójście na studia inżynieria biomedyczna, bardzo szeroko zakrojony kierunek dla własnego rozwoju. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to podziękujmy raz jeszcze panu profesorowi. Dziękuję Państwu. Oddaję insygnia władzy, czyli prezenter i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach Nauka i AGH. Albo na studiach, na zajęciach u profesora. Szanowni Państwo, kończymy już kolejny cykl wydarzeń AGH Nauka spotkania. Bardzo dziękuję Państwu, zwłaszcza tym, którzy wytrwali przez wszystkie nasze spotkania. Dziękuję też tym, którzy się pojawili dzisiaj po raz pierwszy, czy to online, czy na żywo. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć owocnie spędzonych wakacji i zaprosić Państwa na powrót do cyklu AGH Nauka Spotkania w kolejnym roku akademickim. Zapraszam.